Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Podmianki wody to nie tylko przykry obowiązek, ale także bardzo przydatne narzędzie. Dzisiaj przyjrzymy się im bliżej. Zacznijmy od podstaw. Podmianki wody przy welonach powinno się robić regularnie, żeby usunąć nadmiar azotanów z wody. NO3 jest naturalnym produktem ubocznym naszego cyklu azotowego i o ile jego małe ilości nie są toksyczne i nie zabiją naszej rybki, ale kiedy NO3 gromadzi się w wodzie do niebezpiecznych rozmiarów, może zaszkodzić naszym rybom. Wartości NO3 wzrastają codziennie w naszym akwarium, a tempo tego przyrostu zależy od tego, jaki mamy litraż, jaką mamy filtrację, jak często karmimy, no i właśnie jak często robimy podmianki wody. Oczywiście rośliny akwariowe również pomagają nam zneutralizować trochę NO3, ale jak wiadomo rośliny i welony nie zawsze idą ze sobą w parze. Większość akwarystów zaleca podmianki wody w wysokości około 30% raz na tydzień. I w większości przypadków jest to ok, jeśli mamy ustabilizowane akwarium, mało rybek, odpowiednią nadfiltrację. Jak już zauważyliście z mojej serii Coffee with Chocolate Cake, gdzie robię wywiady z różnymi innymi akwarystami, bardzo często robią oni dużo większe i częstsze podmianki. Dlaczego? Po co w ogóle są podmianki? Po pierwsze, dlatego, żeby trzymać parametry wody w ryzach. Częste podmianki też pozwalają na lekkie przerybienie naszych akwariów. Po drugie, każdy welon produkuje hormon wzrostu. Kiedy robimy podmiankę, usuwamy ten hormon, który jest w wodzie i to daje sygnał dla welona, że może produkować go więcej, więc podmianki wody przyspieszają wzrost ryb. I widzę to tutaj na swoich dzieciaczkach, gdzie podmianki są co 36 godzin, początkowo były co 24 i po prostu odkąd je mam, a to chyba niecałe 3 miesiące, po prostu podwoiły swoją wielkość, chociaż nie stosuję żadnych innych zabiegów groomingowych. Oczywiście welony rosną całe swoje życie, chociaż największy wzrost jest w pierwszym roku ich życia. Po trzecie, podmianki pozwalają utrzymać czystość dna. Jeśli mamy piasek, bo oczywiście żwirku nie zalecam, to odmulacz po prostu jest naszym niezbędnym narzędziem. Nawet przy gołym dnie, jak widzicie, też nie zawsze łatwo jest utrzymać porządek. Oczywiście to zależy od tego, jaką mamy filtrację. Po czwarte, i to chyba właściwie taka kwintesencja tego, podmianki wody są narzędziem używanym w groomingu. Na przykładzie ranczu, kiedy zależy nam na intensywnym wzroście ryby, wodę należy podmieniać w dużych ilościach co około 4 dni. Oczywiście każdy hodowca, czy każda osoba, która zajmuje się groomingiem ranczu, czy nawet każdej innej rasy na poważnie, będzie miała swoje sekrety i tajniki. Tak samo jest z głębokością wody. Wiadomo, że jeśli woda jest płytsza i ryba musi pływać horyzontalnie, rozwija inne części ciała. Kiedy woda jest głębsza, wtedy ryba musi manewrować i też wtedy rozwija inne części ciała. Tak samo jest z podmiankami, kiedy robimy częste podmianki, ciało ryby rośnie, kiedy zaprzestajemy tych częstych podmianek, wtedy kaptur ma szansę się rozwinąć lepiej. I takie tajniki są znane już od lat, są opisywane nawet w japońskich starych księgach, ale też oczywiście każda osoba, która zajmuje się rozmnażaniem welonów, ma swoje sekrety. I nawet podczas swojej historii tajskiej, kiedy próbowałam zamówić ryby z Tajlandii i rozmawiałam z wieloma hodowcami i próbowałam ich tak trochę podpytywać o różne triki i sztuczki, to miałam wrażenie, że odpowiedź na każde moje pytanie jest: zmniejsz podmianki, zwiększ podmianki, dodaj płytsza woda, głębsza woda. Więc ten kult wody i tego, jaki ona ma wpływ na rozwój ryby, jest zakorzeniona właśnie w tej kulturze azjatyckiej już od lat i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście tutaj swoich największych sekretów nikt nie zdradzi. No dobra, już wiem mniej więcej, że podmianki są konieczne i mogą być przydatne, ale jak się do tego zabrać? Jest kilka sposobów na podmianki. Po pierwsze oczywiście klasyka gatunku, czyli wiaderko i odmulacz. Nawet nie musi być odmulacz, ja często używam po prostu nawet zwykłego wężyka. Nie trzeba oczywiście zasysać wody z akwarium, trzeba go po prostu całego wsadzić, aż wypłynie z niego całe powietrze i po prostu na zasadzie grawitacji sobie odmulamy. Taki system jest dobry do małych akwariów, jak na przykład to akwarium 200 litrów, albo kiedy mamy jakiś problem i walczymy z dużym pasożytem lub z bakterią
i nie mamy możliwości odkażania całego systemu, na przykład jak ja mam wężyk 15 metrów, a więc oczywiście wtedy wiaderka i jedziemy. Numer 2. Istnieje kilka systemów do podmianek wody. W dużym akwarium używam często dwóch systemów. Pierwszy to jest Python, czyli to jest bardzo nieskomplikowany system, który działa na zasadzie ciśnienia, które generuje nasz kran, kiedy odkręcamy wodę, i działa on w dwie strony. Bardzo szybko można opróżnić akwarium, jak i zalać je z powrotem. Niestety nie działa to do wszystkich kranów i czasami trzeba po prostu znaleźć jakieś konektory i nie jest to tani system, chociaż jego budowa jest dziecinnie prosta. Minusem tego systemu jest to, że lejemy wodę prosto z kranu i nie zawsze łatwo jest ustawić odpowiednią temperaturę. No i też trzeba pamiętać o tym, żeby dodać jakieś odżywki czy uzdatniacze do wody, jeśli woda z kranu nie nadaje się bezpośrednio do akwarium. Opcja druga to jest użycie filtra. Na przykład filtry zewnętrzne, takie jak Fluval, ten mój FX6, ma taki zaworek na dole, do którego można podłączyć wężyk i bardzo dobrze sprawdza się to w podmiankach wody. Wężyk, który jest w zestawie, jest niestety za krótki i trzeba sobie tutaj dokupić oddzielny, dłuższy, na taką długość, jaką potrzebujemy. Mój trzeci system, którego używam, to jest po prostu zwykła pompka do wody i wężyk ogrodowy. Najczęściej nie wsadzam pompki do wody do akwarium, gdyż robi strasznie duży szum i po prostu sobie przelewam odpowiednią ilość do wiaderka i wtedy to leci dalej do kranu. Ten system działa świetnie w obie strony i też używam go do napełniania właśnie wtedy, kiedy jest bardzo zimno i wodę mam bardzo zimną z kranu i ciężko mi dostosować temperaturę. W Irlandii jest w ogóle tak, że niektóre domy dalej mają krany, dwa oddzielne krany, jeden na ciepło i jedno na zimno. Jest problem z tym, żeby w ogóle połączyć je, więc taki system też bardzo fajnie się sprawdza, kiedy właśnie mieszamy sobie wodę w wiaderku, tam można sobie też dodawać uzdatniacze i wtedy ta pompka będzie nam pompować całą wodę z powrotem do akwarium. Jest jeszcze coś takiego jak system do automatycznych podmianek wody. Polega on na tym, że ustalamy sobie, ile taki system ma automatycznie nam podmieniać wody. Chcemy podmiankę 100% co 4 dni, więc ustawiamy sobie, to działa na zasadzie grawitacji, nie musimy robić nic ręcznie, po prostu ta woda sama się podmienia i używa ona filtra HMA. Więc woda, która trafia do naszego akwarium, jest już odpowiednio przefiltrowana i dostosowana do naszych potrzeb. Nasze welony nie są jakoś szczególnie wymagające, bo potrafią się dostosować do naprawdę przeróżnych warunków. Większość osób będzie mogła z powodzeniem używać zwykłej po prostu wody z kranu, plus ewentualnie jakiś uzdatniacz, na przykład Prime czy Stress Coat. Jest tego na rynku naprawdę bardzo dużo. Ale raz na jakiś czas polecam robić kontrolne testy parametrów wody. Ostatnio okazało się, że nawet woda w studni może mieć amoniak na granicy 5, który powodował problemy u ryby. Więc bardzo dobrze jest co jakiś czas kontrolnie sprawdzać, czy na pewno ta woda, którą mamy, nie posiada amoniaku, nie ma NO2 i czy się nadaje. Jeśli w naszej wodzie występują toksyczne substancje, wtedy możemy rozważyć pobór wody źródlanej albo na przykład mieszać ją z wodą RO, ale to już jest sprawa skomplikowana, trzeba potem ją mineralizować i w ogóle to jest nieopłacalne. Można też oczywiście inwestować w drogie filtry, które będą oczyszczać wodę z niepożądanych substancji. Ja też mam bzika na punkcie wody, bo dalej ciągle wierzę w zasadę, że jeśli zadbamy o swoją wodę, to woda zadba o nasze ryby, więc ja na bieżąco sprawdzam w lokalnych wodociągach wyciąg wody i sprawdzam, jakie są parametry, czy żadna toksyczna substancja nie przekracza norm. U nas w Irlandii jest akurat tak, że jakiś czas temu, chyba 3-4 lata temu, próbowali wprowadzić opłaty za wodę. Woda jest bezpłatna i w związku z tym modernizowali cały system wodociągów i dążyli do tego, żeby woda była pitna. Oczywiście lud się zbuntował i nikt nie chciał płacić za wodę, więc woda jest w dalszym ciągu za darmo, ale system został i wszystkie rury zostały odświeżone i też jest duży plus taki, że można na bieżąco sprawdzać odczyty wody, bo wiadomo, że tymi testami, które mamy w domu, sprawdzimy tylko podstawowe parametry, a oni też podają wykazy na przykład metali ciężkich. Nie wiem, jak jest w Polsce czy w waszych regionach, ale to też fajna rzecz, żeby kontrolnie od czasu do czasu sprawdzić. Mam wrażenie też, że pomimo tego, że welony dostosowują się do wielu różnych parametrów, czy pH, mówi się o pH 6 do 8, to wydaje mi się, że ogólnie welony wolą twardszą wodę, gdzie pH jest powyżej 7 i też HH, czyli ta twardość węglowa, jest powyżej 5 czy nawet 6. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.